Cześć, to ja, Polka w podróży. Dzisiaj zapraszam Was po wycieczkę po malowniczym mieście w północnym Wietnamie, które się nazywa Sapa. Miasteczko Sapa znajduje się około 6 godzin drogi od Hanoi. Kursują tutaj bardzo liczne i częste autobusy. Oni nazywają te autobusy sleeper bus, ponieważ trzeba przyznać, że są dosyć one luksusowe. Nawet te najtańsze oferują takie jakby na wpół rozłożone siedzenia. Jest naprawdę dużo miejsca na nogi, ogólnie jest bardzo wygodnie. Dostaje się nawet kocyk i wodę i jakąś tam przekąskę na pokładzie. Autobus zatrzymuje się kilka razy w ciągu całej trasy. Sapa to idealistyczny, górzysty region popularny wśród wędrowców na całym świecie. Miasto i okoliczne wioski skrywają bogactwo tradycji i kultury zamieszkujących te tereny ludów. Muszę powiedzieć, że natrafiłam na wyjątkowo też tutaj ruchliwy okres w mieście, ponieważ właśnie jest obchodzone 120-lecie powstania Sapy. To też oczywiście nie jest do końca tak, ponieważ 120 lat temu Francuzi, którzy tutaj kolonizowali Wietnam, odkryli właśnie tą osadę i postanowili tutaj założyć swój garnizon militarny, ponieważ było to jedno z niewielu miejsc, gdzie była kawałek trochę płaskiego terenu i takiego miejsca, w którym rzeczywiście mogli coś pobudować. W każdym razie miasteczko to z czasem rozwinęło się jako, między innymi przez swój klimat, jako miejsce, w którym Francuzi przebywający tutaj w Hanoi, w północnym Wietnamie, przyjeżdżali na wakacje, ponieważ oczywiście ze względu na klimat w pozostałej części Wietnamu jest naprawdę piekło, jeśli chodzi o pogodę. Natomiast tutaj w tym klimacie górskim, również jak będziecie się tutaj wybierać, weźcie ze sobą kawałek skarpetek i jakieś bluzy, może dłuższe spodnie. To się przydaje, szczególnie jeśli będziecie wypożyczać nie rower, tylko motor i czuć ten chłodek na motorze. Tak chodząc po mieście, to powiem szczerze, że mam ze sobą koszulę jakąś, bo na przykład jak usiądę gdzieś w kawiarni i dłużej posiedzę, to robi się chłodno. Nawet przy tych tam 22 stopniach powiedzmy. Sapa jest nazywane miastem mgieł. Tak więc tutaj tego słońca wbrew pozorom tak dużo nie ma. W każdym razie, wracając do Francuzów.
Oni tutaj przyjeżdżali właśnie, żeby sobie powczasować się. Szybko zbudowano tutaj około 100 willi w stylu właśnie francuskim i powstał tutaj rzeczywiście taki ośrodek wakacyjny. Do miasteczka nieopodal, Lao Cai bodajże, czy Kai, nie wiem do końca jak to się wymawia. W każdym razie do miasteczka, które znajduje się około 30 km stąd dojeżdża i wówczas również dojeżdżała kolej, która odbierała wczasowiczów i przewoziła ich tutaj. Tak więc dojazd tutaj był całkiem prosty, powiedzmy. Natomiast to miasteczko zostało praktycznie zupełnie zniszczone. Tutaj na głównym placu w Sapa znajduje się kamienny kościół, który został wybudowany bodajże w latach 30. XX wieku, w 1935 czy coś takiego. I on podobno jest jedyną rzeczą, która jest tutaj oryginalnie zachowana. Ja słyszałam, że Francuzi zbombardowali wszystko, jak się wycofywali z Wietnamu, to po prostu zrównali całe miasteczko z ziemią, łącznie z tymi wszystkimi willami i budynkami, które tutaj zbudowali. Ale też czytałam, że tutaj w czasie wojen z Chinami zostały te tereny zniszczone, tak więc do końca nie wiem. W każdym razie te budynki, które obecnie tutaj można zwiedzać, zostały wybudowane w latach 90. dopiero. Tak więc jest tutaj taki interesujący architektonicznie kontrast między właśnie lokalnym budownictwem, takim widać, nawet po prostu widać, że drewnianym, bardzo wysokim, z otwartą przestrzenią tak naprawdę, a po drugiej stronie ulicy widzimy uliczki całe, które wyglądają po prostu jakby się było gdzieś we Włoszech czy we Francji. Bardzo europejskie, zbudowane dosłownie kilka lat temu i ewidentnie też tak dla jakichś tam bogatszych turystów. Mnie się bardzo podoba to miasteczko, naprawdę jest bardzo przyjemne. Jest tutaj wiele miejsc, gdzie można się zrelaksować w takim sensie, że może nigdy nie da się uciec od ruchu ulicznego tutaj, ale jest mnóstwo bardzo fajnych, bardzo przyjemnych knajpek i kafejek z przepięknym widokiem na okoliczne właśnie tarasy ryżowe, na okoliczne łańcuchy górskie. O ile ciekawie jest popatrzeć tutaj na te europejskie budynki, bo one tak bardzo tutaj nie pasują w Azji, to ja uwielbiam tę ich kreatywność i twórczość, jeśli chodzi o budownictwo właśnie to ich bardziej tradycyjne, jak na przykład ten budynek. No po prostu przepiękny. A właśnie ten stary budynek graniczy z tym europejskim, wygląda nowoczesnym w miarę hotelem. W okolicach są również liczne wioski, jedne mniej, drugie bardziej autentyczne, ale jedna, którą ja odwiedziłam, nazywa się Kat Kat. Jest to wioska mega turystyczna, tak, na pewno nie ma tam nic autentycznego, natomiast jest ona położona nad wodospadem i naprawdę jest absolutnie urokliwa i moim zdaniem warto ją odwiedzić. Wstęp jest płatny, bo kosztuje 150 tysięcy oczywiście dongów i tak więc nie mało, ale wszystko tutaj kosztuje. Więc
Nie spodziewacie się nic autentycznego, absolutnie, ale jest ona całkiem urokliwa i naprawdę można tam też spędzić trochę czasu. Są pokazy ludowych tańców i jakiś tam koncert taki ala. Wygląda to ciekawie. Tutaj Cable Car Station. Są tutaj również ogrody, duży teren, można pochodzić, ale ja idę do kolejki, żeby nie ominęła mnie ładna pogoda, ponieważ zmienia się ona tutaj bardzo szybko i
okolicy bardzo popularne stały się wycieczki górskie z okolicznymi tutaj ludami. Tak jak wspomniałam, największym z nich jest lud Hmong. Po mieście kręci się mnóstwo kobiet ubranych w takie tradycyjne stroje, które mówią bardzo dobrze po angielsku, chyba dużo lepiej niż tutaj lokalni Wietnamczycy. One się nauczyły i oferują one właśnie trekking tutaj po okolicznych dolinach. Można również z nimi sobie pójść na górę Phan Xipang. Nie wiem, jak ciężka to jest wyprawa, natomiast powiem tak, Sapa jest położona na wysokości 1600 metrów nad poziomem morza. Szczyt Phan Xipang to 3147 metrów. No tak więc trochę trzeba się wspiąć. Klimat natomiast tutaj w Sapie jest fantastyczny, jest około 20, maksymalnie 25 stopni, przynajmniej teraz jak ja tu jestem, czyli wrzesień, październik. Tak więc no wiadomo, że człowiek się zmęczy i spoci, też wysokość i brak tlenu w 100% na pewno będzie miał wpływ, ale może być to naprawdę super trekking na tą górę. Natomiast jeśli ktoś nie chce iść aż tak wysoko, to można tutaj właśnie zabukować sobie taką wycieczkę z tymi lokalnymi mamami, jej się nazywa, i spędzić noc również w ich domu. Takie wycieczki zaczynają się dwudniowe, czyli właśnie jest trekking jednego dnia, po drodze się zatrzymujecie na lunch, później nocujecie właśnie u nich w domu. To nie są jakieś nie wiadomo jak super warunki, natomiast są, z tego co słyszałam, bardzo przyzwoite. Tak więc ogólnie wszystko jest czysto, schludnie, ludzie nawet mają swoje pokoje ze swoją łazienką, więc jeśli ktoś zatrzymuje się w hostelu, to są dużo lepsze warunki niż hostelowe. I następnego dnia się wraca. Ten trekking nie jest jakiś super wymagający fizycznie, bo tak jak mówię, chodzi się bardziej po dolinach niż tutaj zdobywa szczyty jakieś. I koszt takich wycieczek zaczyna się dwudniowych, zaczyna się od około 700 tysięcy dongów, czyli około 120-130 zł. I w tym jest kilka posiłków, bo jest śniadanie, tam lunche, kolacja, jest właśnie ten nocleg, jest ta przewodniczka, która z Wami idzie. Tak więc ogólnie to nie jest wygórowana cena moim zdaniem, ale te ceny bardzo, bardzo się różnią. Są 2 razy droższe ceny, mimo iż wycieczka sama w sobie się nie różni. Tak więc trzeba trochę poszukać. Z nimi można się targować, jeśli jakby będziecie rozmawiać właśnie z taką mamą gdzieś tam na ulicy. W hostelach są sporo wyższe ceny. No trzeba trochę jakby poszukać i popatrzeć, żeby znaleźć najlepszą cenę, jeśli ktoś jest czymś takim zainteresowany. Ponadto można po prostu wynająć skuter i sobie na tym skuterze pojeździć tutaj po okolicy. Miasto to... Sorry, yeah? Hello? Okay, yeah. Miasto to w ostatnich latach bardzo się rozwinęło turystycznie i jest tutaj mnóstwo przepięknych, urokliwych kafejek, w których można sobie zrobić fantastyczne instagramowe zdjęcia, jeśli ktoś jest zainteresowany. Naprawdę oni tworzą całą infrastrukturę właśnie pod to, żeby można było sobie zrobić zdjęcie w takiej ramce jakby, albo w takim improwizowanym okienku. Naprawdę przywiązują uwagę do detali i szczegółów i to jest naprawdę urokliwe i tutaj jest mnóstwo pięknych miejsc, gdzie się można zatrzymać, napić kawy albo herbaty, zjeść lunch i po prostu popodziwiać widoki.
W Wietnamie jest mnóstwo... O, Jezus Maria. Nie wiem, kiedy ostatnio była remontowana ta platforma. Jest mnóstwo takich miejsc, gdzie można sobie wejść tam na brzeżek. Liczne te ich knajpki. Naprawdę. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Jeśli podobał Wam się ten filmik, zostawcie komentarz. Nie zapomnijcie subskrybować mój profil. Udanych podróży. Pozdrawiam, Kamila, czyli Polka w podróży.